Niedawno wiralem po sieci przebiegł news o chińskim autobusie przyszłości, którego nie powstrzyma żaden korek i który przejedzie nad samochodami znajdującymi się na 2 pasach ruchu. Ale zaraz, gdzie jest miejsce na ciężarówki? Elektryczny pojazd o pojemności składu metra ma rozwiązać problemy komunikacyjne chińskich miast. Czy ten pojazd rzeczywiście może zmienić transport publiczny w miastach i miałby jakiekolwiek zastosowanie w Polsce? Producent niewątpliwie aspiracje ma globalne. Projekt tego pojazdu nazwano Transit Elevated Bus, czyli autobus, który jest wyniesiony, czy może uniesiony. Spotkacie się też z nazwą Straddling Bus, czyli autobus rozkraczony, choć to się nam trochę źle kojarzy. Jednak chodzi tutaj o to, że pojazd okrakiem zajmuje przestrzeń nad 2 pasami ruchu. Czy ten projekt możemy w ogóle nazwać autobusem? To zależy od zastosowanej technologii. Pierwszą opcją jest budowa torowiska po stronie zewnętrznej 2 pasów ruchu. Tego typu środek transportu w zasadzie moglibyśmy też nazwać tramwajem. Druga opcja to wymalowanie na zewnętrznych pasach ruchu 2 ciągłych linii, wzdłuż których pojazd miałby się poruszać. Tutaj konstrukcja pojazdu byłaby bardziej zbliżona do autobusu, który dzięki wyposażeniu w czujniki mógłby poruszać się wzdłuż tych linii. Jednak system ten musiałby zachowywać wyższe parametry bezpieczeństwa i kontrolować dopuszczalne odchylenie względem tych wymalowanych linii. Pojazd ma mieć 7,8 metra szerokości, czyli nieco więcej niż 2 pasy ruchu, nad którymi ma się poruszać, 60 metrów długości i 4,5 metra wysokości. Pojazd na pokład zabierze do 1400 pasażerów, czyli prawie tyle co skład warszawskiego metra, który jest jednak 2-krotnie dłuższy, ale też 3-krotnie węższy. Autobus ma poruszać się z maksymalną prędkością 60 km na godzinę, co w sumie szału nie robi. Pojazd największe obawy budzi naturalnie w zakresie bezpieczeństwa i interakcji z innymi uczestnikami ruchu. Pod autobusem przejadą pojazdy o wysokości nieco ponad 2 metrów, a nad sobą zobaczą niebo. Ale co w przypadku pojazdów wyższych? Przecież to będzie katastrofa, jak wjedzie w niego ciężarówka czy autobus. Nie wiem jak w chińskich miastach, ale w polskich ruch drogowy jest bardzo zróżnicowany i udział ciężarówek czy autobusów jest całkiem wysoki. Te pojazdy mają zdecydowanie więcej niż 2 metry wysokości. To byłby duży problem. Rozwiązaniem tego problemu ma być jednak zakaz poruszania się wyższych pojazdów na tych pasach ruchu, którymi poruszać się będzie autobus. Budowa tego typu środka transportu w Polsce mogłaby napotkać sporo kolizji związanych z przekraczaniem obecnej skrajni jezdni. Tutaj kolizją mogłyby być linie napowietrzne, wiadukty, wysięgniki sygnalizacji świetlnej oraz inne obiekty umieszczane w pasie jezdni. Rozwiązaniem pokazanym na filmie jest oczywiście obniżanie jezdni lub usuwanie tych kolizji, przemieszczanie obiektów, przesuwanie ich wyżej, jednak oczywiście wiązałoby to się z dodatkowymi kosztami. No dobra, ale jedziemy samochodem, mamy nad sobą ten rozkraczony autobus i zbliżamy się do skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Nie widzimy stanów sygnalizatorów i co w takiej sytuacji? Tutaj rozwiązaniem mają być LEDowe pasy umieszczane na spodzie pojazdu, które mają przekazywać stan sygnalizatorów świetlnych dla samochodów. Po bokach mają być też umieszczone LEDowe żółte linie wyróżniające krawędź autobusu. No dobra, ale te rozwiązania mają zabezpieczać uczestników poruszających się pod tym autobusem. A co z tymi, którzy chcą zmienić pas ruchu i na przykład opuścić trasę, nad którą porusza się rozkraczony autobus? Tutaj pomocne mają być linie krawędziowe, wzdłuż których umieszczone byłyby LEDowe kocie oczka, które wyświetlałyby sygnał zielony bądź czerwony. Sygnał czerwony wyświetlany byłby w odległości około 50 metrów od autobusu i zabraniałby zmiany pasa ruchu. Sygnał zielony pozwalałby na swobodną zmianę pasa ruchu. Czy te środki bezpieczeństwa zapobiegną wszystkim możliwym kolizjom? Jest to raczej wątpliwe, patrząc na obecnych kierowców, no ale cóż zrobić. Jednak jak już pojazd ulegnie kolizji lub konieczna będzie ewakuacja pasażerów, pojazd wyposażony jest w boczne klapy, które będą tworzyć zjeżdżalnie pozwalające na ewakuację pasażerów. Naziemny Airbus
Jak też niektórzy nazwali ten pojazd, z pewnością dostarczy niesamowitych widoków na obraz miasta. W końcu pasażerowie będą ponad 2 metry nad jego powierzchnią. Naziemny Airbus. Jak mógł ktoś tak nazwać? Jak miasto wygląda z tej wysokości widzieliście zresztą całkiem niedawno, gdy w Warszawie pojawił się autobus piętrowy z Berlina. No dobra, ale na tą wysokość 2 metrów przedziału pasażerskiego będzie trzeba tych pasażerów jakoś przenieść. Tutaj rozwiązania przystanków będą raczej trochę inne niż stacje metra, ponieważ przystanki te będą umieszczone nad pojazdem na wysokości ponad 4,5 metra. Najpierw pasażerowie przejdą przez bramki biletowe i wejdą do 4 ogromnych wind, które po przyjeździe autobusu będą opuszczać się do jego przedziału pasażerskiego i tam nastąpi przejście pasażerów do środka. Projektanci deklarują znacznie niższy koszt wyniesionego autobusu względem budowy linii metra. Koszty oceniane są na 16% kosztów budowy metra, chociaż jeszcze 5 lat temu, gdy prezentowano też tego typu projekt, mówiono o kosztach rzędu 10% budowy metra. Niewątpliwie plusem tego typu konstrukcji jest brak potrzeby drążenia tuneli pod ziemią. No, tuneli to pod ziemią, wiadomo. Pojazd wyposażony będzie w napęd elektryczny i baterie, które doładowywane będą w określonych punktach. Pewnie będą to przystanki, ale też na jego dachu mają być umieszczone panele słoneczne, które umożliwią doładowywanie autobusu w trakcie jego jazdy. Szacuje się, że konstrukcja tego typu pojazdu i infrastruktury ma być całkiem szybka, ponieważ osiągalna przynajmniej w Chinach w okresie 1 roku. Jezdnia samochodowa, nad którą będą mogły poruszać się tego typu autobusy, zapewni też większą przepustowość, ponieważ zamiast 2 pasów ruchu będziemy mieli ten dodatkowy pas, którym będą poruszać się co określony odstęp czasu te autobusy. Przy okazji prezentacji tego typu pojazdu jeszcze kilka lat temu pojawił się ciekawy obrazek zatłoczonego buspasa, na którym znajduje się pełno autobusów. Prawdopodobnie był to obrazek z któregoś z chińskich miast. Była to w sumie przyczyna do opracowania tego typu pojazdu, ale też chęć do zastąpienia spalinowych środków elektrycznymi. I tutaj nie tyle istotne jest to, że nie emitujemy spalin w miejscu, tylko gdzieś tam daleko w elektrowni, ale też to, że sprawność silnika elektrycznego może być nawet 4-krotnie wyższa od sprawności silnika spalinowego. Koncepcja tego typu pojazdu nie jest jakąś super świeżą nowością. Już w 1969 roku Craig Hodges i Lester Walker zaproponowali podobne rozwiązanie poruszające się nad samochodami na autostradach dla połączenia Waszyngtonu z Bostonem i przebudową śródmieścia Nowego Jorku. Projekt nazwano Boss Wash Landliner. Trasa miała mieć łącznie około 700 km, a pojazdy miały poruszać się z prędkością 320 km na godzinę. To by dopiero było coś, jakby chiński projekt osiągał takie prędkości. Jednak w ruchu ulicznym jest to raczej niemożliwe. Amerykański pojazd miał poruszać się na poduszce powietrznej niemalże bez starcia, a napęd miały zapewniać silniki turboodrzutowe. Miały one zapewniać cykl regeneracji, który miał powodować brak wydmuchu gorącego powietrza. Landliner, prawie tak jak jakiś wielki statek wycieczkowy, miał mieć teatr, gimnazjum, restaurację, snack bar, salę imprezową i konferencyjną oraz pokład obserwacyjny. Planowano 25 pojazdów, które poruszałyby się między Bostonem i Waszyngtonem i w zasadzie pojazdy te miały się nie zatrzymywać. Nigdy. Nawet na przystankach. Na spodzie pojazdu miał znajdować się otwierany właz, z którego miał wysuwać się chwytacz. I jego zadaniem byłoby załadowanie jadącego pod landlinerem autobusu na pokład tego środka transportu. Dziwne? No to jeszcze muszę dodać, że miało to się odbywać przy prędkości 95 km na godzinę. Po załadowaniu małego autobusu na pokład landlinera pasażerowie przesiadaliby się do jego przestrzeni pasażerskiej, a pusty autobus wracałby z powrotem na jezdnię i trasę swojej linii dowozowej. Trzeba przyznać, że pomysł Amerykanów to zupełny kosmos, ale jego realizacja jest jeszcze bardziej odległa od pomysłu Chińczyków. Ten środek transportu ma być odpowiedzią na rosnącą motoryzację w Chinach. Rocznie ponad 20 milionów samochodów osobowych jest sprzedawanych w tym kraju.
Autobus ma też zaoszczędzić miejsce na trasie. Pytanie tylko, komu ma być wygodniej w mieście? Pasażerom czy samochodom? Czy izolacja jednych od drugich rozwiązuje ten problem? Ostatnio na chińskich targach pokazano makietę i model wyniesionego autobusu. Podobno powstaje już pierwszy rzeczywisty pojazd we wschodnich Chinach w Shenzhou, a pierwsze testy odbędą się w mieście północnych Chin już w te wakacje. Ten projekt w nieco innej wersji prezentowany już był kilka lat temu, a dokładnie w maju 2010 roku w Pekinie. Nazwany on był wtedy 3D Express Coach i zapowiadano też budowę 8-kilometrowej trasy testowej, jednak żaden odcinek tej trasy nie powstał. Czy odgrzany po 6 latach projekt ma teraz szansę realizacji? Czas pokaże. A jakie jest Wasze zdanie w tym temacie? Czy projekt wyniesionego autobusu ma jakąkolwiek szansę realizacji w Polsce? Koniecznie napiszcie w komentarzach.